Polski MSZ odradza podróże do Hondurasu ze względu na wysokie zagrożenie, a my tutaj, żeby to sprawdzić. Lecimy z moją klasą na wycieczkę szkolną po stolicy. Drodzy widzowie, już jest nowa dostawa książki Ludzie Drogi. Koniecznie kupcie swój egzemplarz. Możecie ją znaleźć na Allegro ze smartem 0 zł przesyłka. Czekam na wasze zamówienia. Lub tutaj na YouTubie w zakładce sklep możecie zakupić koszulkę do komunikacji bez znajomości języka i podróżowanie staje się prostsze. Witam serdecznie w trzecim odcinku z serii Honduras, jak to daleko? Szanowni Państwo, na lewo kolonia amerykańska, na wprost centrum miasta, stolicy, który nazywa się Tegucigalpa, centro, lotnisko w centrum, znaczy no tak blisko centrum, bo to trochę obrzeża, jeszcze do centrum nie chcę nic mówić, ale szefie, 10 km. Witam Was serdecznie zatem w odcinku poświęconym stolicy Hondurasu. Ten odcinek będzie w pełni poświęcony temuże miastu, tylko najpierw, moi drodzy, musimy się tam dostać. A to nie jest takie proste, bo te autobusy jadą czy nie jadą, a jak jadą, to nawet nie ma za bardzo jak ich zatrzymać. Kierowniku, dlaczego stolica Hondurasu ma złą sławę? Zapytanie. Odpowiadam. Z powodu wysokiego poziomu przestępczości, w tym gangów i przemocy ulicznej, które od lat nękają miasto, dodatkowo ubóstwo, brak stabilności politycznej oraz ograniczone zasoby infrastrukturalne wpływają na trudne warunki życia dla wielu mieszkańców. Chociaż miasto ma bogatą historię i piękne krajobrazy, te problemy sprawiają, że jest postrzegane jako niebezpieczne, zwłaszcza dla turystów. Jesteśmy tutaj, żeby to sprawdzić. Polski MSZ odradza podróże do Hondurasu ze względu na wysokie zagrożenie, a my tutaj, żeby to sprawdzić. Komedia. Nie wiem, czy mówiłem, żebyście zostawili łapeczkę, komentarz i podali odcinek dalej. Jeśli nie, no to pamiętajcie, żeby to zrobić, bo to jest moc dla sandałów. Nie zapomnijcie też zerknąć na Patronite'a, bo to też jest wsparcie, po prostu najzwyczajniej praktyczne wsparcie, które pozwala realizować tego typu działania, które widzicie teraz na vlogu. Prohibir un golpe, prohibido la pea un golpe. Zakaz PAE dla kobiet, to cios dla kobiet. PAE to nic innego jak tabletka PO antykoncepcyjna, szanowni państwo. Walka o prawa kobiet. Autobusik lokalny na Mercado, na centro, ale centro, czyli do centrum. Tutaj z kolegami za 7 wariatów. 7 to jest, słuchajcie, dalej nie wiem ile to jest 7, bo to jest dość ciekawe. Żeby umysł działał cały czas i przeliczał, to jest niesamowite. Powiem wam, że te zmiany krajów to nie wyrabiam na zakrętach. Bilet około złotówki. Lecimy z moją klasą na wycieczkę szkolną po stolicy. Badajcie, kula z Dragon Balla. Odnalazłem ją w Hondurasie. Jeden z moich ulubionych tych seriali animowanych. Koleż na forsę zbiera. Mam przygotowane dla niego równo 7. Nawet nie pamiętam, jak się waluta nazywa. Słuchajcie, że przed chwilką ziomek wytarł sobie nogi i wyrzucił przez drzwi chusteczkę na przystanek. Tak po prostu, nie do kosza, tylko na przystanek. Tragedia.
exclusive. I was taught make no excuses. As a man, you can't be useless. Man up cause these people ruthless. Hoes down, these thoughts clueless. Lobster Mac, I'm up at roof. Chris, from my tone, you peep the smoothness. In this world, you get the loot. Then your dreams is gonna be lucid. Fool me one time, shame on you. Second time, you gonna be foolish. All that BS for the birds that come to me, I'm chucking deuces. I stay loyal to the soil, never out here breaking truces. On this road, it's bumps and bruises. Either you move smart or stupid. Nike's on my feet, yeah. And I got a couple swooshes. We ain't have a choice, really. It was either sports or music. Came up in that night. La Colonia. Wejście do supermarketu. No szefowo, opowiadaj ceny. Mi poopowiada. 55 to mniej więcej 8,70. Tak ogólnie uśredniając to 10 ichniejszej waluty to jest mniej więcej złoty 50. To jest cena. Złoty 20 za kilogram papai. O, albo zobaczcie. Złoty 50 za kilogram bananów. To jest życie. A ananasy? Tamarindo to nie, ananasy no to będzie tak 6 zł za ananasa. 17 zł za nie wiem, 1,4 kg fasoli. To dużo. To dużo. 6 zł, 7,50 za 1,70 kg ryżu. Zobaczmy na olej i mąkę. 1,4 litra oleju. To słuchajcie, to jest dużo pieniędzy. To jest około 18 zł. 18 zł. Coś tańszego? Aceite to nie. To jest chyba taki ten... nie, ocet. Ale naprawdę olej tutaj tak samo około 20 zł. Ale to w końcu jest 1,4. Więc no 700 ml to by było około 10 zł. To wciąż jest dużo. 1 litr niecały za 15, 16, 18 zł też mniej więcej. 17-18 zł. Dla spragnionych białka można polo sobie zjeść. Polo to nic innego jak po hiszpańsku kurczak. Za kilogram 135, czyli będzie około 15, 16, 17 zł. Chleb tostowy, biały, bardzo niedobry, nie lubię, słodki, obrzydliwy. Jajka, 20 jajek, nie, tu jest więcej, 5 razy 6, 24 jajka, 86, to jest 13,50, szanowni. Zobaczmy, ile kosztuje butelka wody. Wow, 17, to będzie tak, złoty 50, no tak około 3 zł. Około 3 zł, szanowni. No nieźle, 1,5 litrowa. Regularna cena to jest mniej więcej 2 zł. A teraz to będzie kosztować jakieś złoty 70, taka puszka. Paczka Lay'sów, 80 gram, około... Mus mi ten zwoje, 4,50. Ja powiem szczerze, że w podróży to przechodzę sam siebie, drugi raz maturę z matematyki zdaję. 750 ml rumu, 22 zł. Proszę ja was, 35 V. 22 zł tak samo. 1 litr. A tu 1 litr, czujecie to? Nie. A tu jest 1 litr. Nieco drożej, 25 zł za litr. O kurczę, to można zostać tym konsumentem mocnym. Ty, piwko? Piwko też takie tanie. 22 ichniejsze to będzie, szanowni, 3 zł jakieś. A to jest importowane, bo to Holand. 4,7%. No ogólnie dużo jest importowanego, zobaczcie. Piwa. Zobaczmy na takie mocniejsze trunki. O, Smirnoff, to wiadomo, że będzie droższy. Smirnoff taki duży to 64 zł. A ten mniejszy no to będzie tak mniej więcej 50, 45-50 zł mniejszy. Tu jest jakaś wódka taka rosyjska. La Saluda. Moskwa tutaj, zobaczcie, jest w tle. Ale nie jest produkowana w Rosji. 129 to mniej więcej 20 zł za wodę ognistą 750 ml, bardzo tanio. A tutaj już wam pokażę, przybliżcie sobie albo zatrzymajcie i sami sobie przeliczcie w internecie, ile to mniej więcej kosztuje, dobra? Bo już mi głowa boli od tego przeliczania. W tym odcinku nie tylko przetoczymy się przez mniej znaną część stolicy, ale również będziemy w samym centrum.
Powiem wam, że te osoby sprzątające mają tutaj ogrom pracy, ponieważ świadomość jest bardzo niska odnośnie śmiecenia. Servizio de telefonos. Hola, hola amigo. Ty, z tymi czarkami to ja wam powiem, że jakaś ściema, co tam pisali w internecie, że czarków tutaj tak dużo. Może w centrum one są. Nie wiem, ale jakby były, to by było, już by je widać tutaj. Żeby nie przejechał mnie, bo szkoda będzie, co? Kto będzie wam vlogi robił? Avenida Juventud! Nie wiem, co to znaczy, ale musimy dojść tak, prosto w lewo i w prawo i tam będzie nasza miejscowa. Uwaga tutaj, żeby nogi nie przejechał. Hola amigo. Koleżka sobie odpoczywał po maturze. O, jak chcecie, to bierzecie paliwo i jedziecie na chatę. Stolica to też miejsce, gdzie młodzież wyraża się poprzez muzykę, ale również i sztukę graffiti. Piękne. Naprawdę dawno już nie widziałem tak pięknych graffiti. Hola, seniorita. Piękne graffiti, prawda? Zobaczcie. Coś, co naprawdę w pozytywny sposób poprawia wizerunek miasta. Tak szarego niekiedy. Cóż to? Takie spojrzenie tutaj, co się dzieje. Japonia tutaj nie jest przypadkowa, szanowni widzowie, ponieważ Japonia wspiera Honduras w wielu kwestiach, a mianowicie w rozwoju budowy dróg, co tam jeszcze, mostów, tak jak tu widzimy. To nie autostopowicze, to zbieranie pieniążków. Mostów, elektryczności, wspiera edukację i ochronę środowiska, ale nie ma nic za darmo. Honduras w zamian za pomoc eksportuje do Japonii m.in. kawę, produkty rolne, owoce tropikalne, krewetki. Wiecie, to nie jest tak, że Honduras musi tam eksportować. Honduras może tam eksportować, ale nie musi. A Japonii potrzebny jest taki eksport. W sensie Japonii jest potrzebny taki import, a Hondurasowi eksport. No i oni się tak dopełniają. Rio Grande Ojoluteca. Widzicie? To jest rzeka przepływająca przez stolicę. I zobaczcie, jaka ona jest wysuszona. I teraz wiecie, że jesteśmy po porze deszczowej. Po porze deszczowej powinno tutaj być dużo wody. Ale niestety budowanie zbiorników retencyjnych, przekierowywanie nurtu rzek sprawia, że tutaj jest guzik. To jest dość ciekawe. Honduras con casada Tajwan, czyli Honduras poślubił Tajwan. Ogólnie Honduras jako jeden z nielicznych krajów uznał suwerenność Tajwanu, w przeciwieństwie do rzecz jasna Republiki Chińskiej, do Chin. I szanowni państwo, powiem wam, że ktoś tutaj przekreślił w konfrontacji z tym, że się nie zgadza, no. Ale jak ostatnio tutaj w Hondurasie było troszkę głośno na temat tego, że Honduras chce nawiązać, no i w sumie nawiązuje z Chinami relacje gospodarcze, co w sumie jest takie trochę kontrowersyjne, bo tutaj idzie za Tajwanem, gdzie Chińczycy, wiecie, że chcą Tajwan przejąć, a tutaj współpracuje z Chinami.
plakaty. Cesaria de Delinquentes, czyli to sugeruje jakaś akcja, która ma na celu znalezienie, wykrycie bandytów, przestępców działających przeciwko rządowi. Konstytucjonala, przeciwko konstytucji. Po prawej stronie Stadion Narodowy, a tam na schodkach z tyłu siedział taki ziomek z Teksasu, w sensie z Hondurasu chłopak młody, pił alkohol i pytam, rozmawiam z nim, pytam się, skąd taki dobry angielski, taki amerykański, wiecie. On mówi, ty, mieszkałem, dorastałem w Teksasie, deportowali mnie nie wiadomo za co. No pewnie wiadomo za co, no nie miał papierów czystych. No i się uwzięli, o proszę, hola amigo. Stadion Narodowy w stolicy, proszę zobaczyć. Kurczę, jak ma się kolegów, jak się utrzymuje dobre stosunki, relacje z kolegami z liceum i z gimnazjum, to i można przyjść zobaczyć. Honduras, nie Hondurias. Weźcie, bo was zaraz wygonią. Znaczy nas wygonią. Kiedyś tutaj zagramy. Powiem wam, że na początku swoich podróży, gdybym popadł ogólnie w takie miasto jak tutaj, no to mi się trochę cykał, wiecie? Powiem wam, że na pierwszy rzut oka już widać, że nie jest tutaj jakoś tak za bardzo, jak to ująć, przyjaźnie. W sensie czuć w powietrzu. Zresztą, sami ocencie po odcinku. Obserwujcie bacznie i słuchajcie. Po lewej wyborcy Xiomara no está solo, czyli obecna pani prezydent, która jako pierwsza w historii w 2020, uwaga, kierownik idzie, skręcaj, w 2022 roku objęła stanowisko prezydenckie. Pierwsza w historii kobieta. No i tam jest tak, jesteśmy z tobą, nie jesteś sama, wspieramy cię. Za czysto nie jest, no. Powiem wam, że lubię zatrzymywać się, bo ja się zatrzymuję przy tych plakatach i podpytuję ludzi. To nie jest tak, że wiecie, ja jestem hiszpańskojęzyczny. Ewentualnie sobie tłumaczę na spokojnie. Tak, żeby poszerzyć wiedzę tego, co się dzieje naocznie w tym mieście. Zobaczcie, już tutaj widać, jak współczesność, czyli tam, z centrum, z przeszłością się zderzają. Skąd ja to znam z tymi butami? O co w tym wchodzi ogólnie? Ktoś mi to jest w stanie wytłumaczyć? Bo nie jestem w stanie sobie tego racjonalnie, żeby rzucać na sieć elektryczną buty. O co chodzi, ty? Chłopaki tu robotę robią. Jedni się szwędają, inni robotę robią. Ale summa summarum wszyscy robią robotę, czyli trabajo. Czarek blokuje, nie mogę przejść. No nie. To ten list nie miał być na zasadzie przyjść do mnie, tylko odejdź. O kurde, już gorzej to nie mogłoby być. Dobra. Ogarniaj, Czarek, robotę, pilnuj chłopaków, a ja się zmywam. Burritos za 6 zł. To jest dobra cena. Kafe za złoty 50 też jest dobra cena. Tacos de polo, tacos z kurczakiem już nie ma. Ogólnie deliciosas, czyli burritas, czyli przepyszne burrito. Jak wam zęba wybiją szybko w Hondurasie, to można speed dental sobie ogarnąć. Tutaj koleżka sobie butelki ogarnia. Każdy orze jak może. Jedni z sandała, jedni inaczej. Powiem wam, że nawet bardziej wolę sobie chodzić tak po mieście, się szwendać po tych uliczkach, niż chodzić do centrum, ale do centrum też pójdziemy zobaczyć, bo tam jest dużo takich historycznych kwestii, które warto poruszyć. Sprzedawcy uliczni. Zawsze jestem pod pełnym wrażeniem, pod dużym wrażeniem tego, jak ci ludzie sobie przez cały dzień stoją i sprzedają coś. Nie wiem, na przykład słuchawki, latarki, wiatraki. No przeróżne rzeczy tutaj sprzedają, tak jak ten ziomek.
Od tego asfaltu takie piekło jest, że sobie nawet nie zdajecie sprawy. Czy wam ta drogeria Riżbiet nie brzmi niemiecko? Brzmi niemiecko, co? Tam jest coś z kawą, ale chyba zamknięte. Kawę to bym się napił, ale nie wiem za bardzo gdzie. Idę, zapytam. No takie zbyły to jeszcze nie grali. To jest bank z ziarnami kawy, czujecie to? Możesz się napić kawy. Przysłowiowo. Te hostele, powiem wam, w tych krajach one są usadowione, zlokalizowane może w ten sposób. W takich lepszych dzielnicach, takich powiedziałbym, gdzie faktycznie czuć, że jest lepszy poziom, wyższy poziom, nie? Idę właśnie do tego hosteliku. Ogarnę nocleg na jedną noc. Zobaczymy, może 2 noce tutaj zostanę. Zobaczymy, jak ogólnie będzie szło z negocjacją ceny, bo najlepsza opcja to jest nie bukować od razu, bo teraz jest niski sezon turystyczny, tylko przyjść tak z buta. No i zobaczymy, co powiedzą. Jak powiedzą tą samą cenę, to zabukuję, bo wtedy mogę komentarz wystawić, a tak jak mi obniżą, no to kosztem tego, że nie mogę komentarza wystawić. No więc na chwilę obecną się odłączam. Nie wiem, czy będę dzisiaj jeszcze kręcić. Możliwe, że jutro skończę robienie tego vloga, żeby odpocząć. Mury wysokie jak nie wiadomo co, równe ze słupami telekomunikacyjnymi, elektrycznymi. Tutaj po prawej stronie miejscówka. Teraz jak tutaj zadzwonić, ty? No dobra, uderzam w dzwon. Zobaczcie, nawet nie ma nigdzie żadnego tego symbolu, że to jest hostel. Tak się obchodzi podatki, kochani. Jesteśmy. No i dobrze, szanowni państwo, jesteśmy. Piękny hostel, jak cicho, jak łagodnie. Oczywiście nie udało się znegocjować. Pani nawet powiedziała wyższą cenę niż przez internet, na bookingu. Ale powiedziałem, dobra, to ja wolę taniej zapłacić, zarezerwować przez booking, niż płacić tutaj więcej. No i zapłaciłem nawet PayPalem, czujecie to? Więc fajnie. Zobaczcie na to. 18 łóżek. Nigdy nie widziałem takiego dużego hostelu. Pani tutaj sobie sprząta. Są półki na bagaż. Cicho, jestem sam chyba. Słuchajcie, jestem w hostelu. Ogarnąłem się trochę, idę coś zjem. Nie będę już dzisiaj kręcić, bo muszę odpocząć od kamery po prostu. Jutro skończę odcinek, czyli dla mnie jutro, dla was dosłownie za 2 sekundy. Słyszymy się kolejnego dnia i będziemy kontynuować. Zostańcie ze mną. Nowy dzień, nowe możliwości. Koleżanka jeszcze śpi z Hondurasu. Koleżka obok już się obudził i pierwsze co powiedział, kim jesteś? Ja mówię, z Polski. Mówi, co tu robisz? Mówię, turysta. Kolejne pytanie. Mówi, sam. Czemu sam? Bo tutaj niebezpiecznie. Ja mówię, mówię, normalnie, nie? On mówi, nie, to jest hardkorowo niebezpieczne, dlatego nie widzisz innych turystów. No i w sumie może mieć trochę w tym wszystkim, szanowni państwo, racji. Hola, amigo. Dzisiaj, moi drodzy, serwowana jest granola czekoladowa i nie myślcie sobie, że to jest taka dobra granola jak w Polsce. Tutaj jest tyle cukru, że wy nawet sobie nie zdajecie sprawy. Mleko 3% jest takie słodkie, że też sobie nie zdajecie sprawy. Ja już nie wiem, czy to u nich słodzą, czy to u nas odsładzają. Nie mam pojęcia, ale to jest tragedia. O, ktoś robił kawkę tutaj w garnku. Powiem wam tak. Tutaj cukrzykiem to można zostać w mgnieniu oka. A nie chciałbym być cukrzykiem. No po co być cukrzykiem? Mam resoraka, dostałem resoraka w Meksyku od takiego chłopaka i go dzisiaj przekażę komuś w Hondurasie. Jakiemuś chłopcu, żeby był szczęśliwy. Tutaj nikt nie mówi z rana w Hondurasie buenos dias. Prawilnie po hiszpańsku, tylko mówią buena dia. Czyli taki skrócony, taki niechlujny trochę język. O ma. Pozdrawiam grupę cukrzyków.
Jestem w drodze, żeby do was dołączyć. Nie wiem, co z tym zrobić. Wyrzucić nie mam serca. Nowy dzień, nowe możliwości, nowi ludzie, nowe historie. Opa! I idziemy w teren. Szanowni Państwo, idziemy w teren odkrywać najbardziej górzystą stolicę na świecie, której nazwy wciąż nie mogę zapamiętać. Teguci... No nie mogę zapamiętać. Powiem wam, że jest tak pokręcona, że wyświetlam wam tą nazwę i zobaczymy, czy pod koniec odcinka będziecie pamiętać. Powiem wam, że dawno nie miałem dzisiaj, tak jak dzisiaj w nocy, tak słabo spałem. Nie wiem, z czego to się wzięło. Może z tego, że wczoraj zjadłem tak dużo mozzarelli z makaronem i z sosem pomidorowym, nie wiem. W każdym razie słabo spałem. Słabo, bardzo słabo. Honduraska, Toyota Corolla. Można uznać, że to już jest zabytek, szanowni. I powiedziałbym, w bardzo takim dobrym stanie. My się kierujemy do centrum. W sercu miasta. To dopiero będzie zderzenie w ogóle dwóch światów. Świata starego i świata nowego. Ponieważ to w centrum zawsze jest pompowana gotówka. I w sensie to centrum zawsze wygląda, gdzie byś nie pojechał, zawsze wygląda inaczej. I tak ładnie, tak wiecie, tak. Nawet w pewnym momencie jest takie centrum w stanie uśpić czujność. No spoko ogólnie, że chodnik jest, że można sobie spokojnie przejść. Fajnie, dziękuję. Wszyscy z rańca, jest godzina 12, szanowni. Więc wszyscy z rańca jedzonko ogarniają. Aha, ale butla, ty! Butla na picku! Dziewczyny! Powiem tak, po takiej butli na pitku to jeden rozmiar rośnie. Wiecie gdzie? Fucha parkingowego. Dobra fucha, no jak nie masz wykształcenia, jak nie masz za bardzo też innych możliwości, to taka fucha, siedzisz, obserwujesz, kto wyjedzie, kto podjedzie, stawiasz jakiś kawałek czegoś, żeby zablokować przejście i tyle. I nawigujesz ruchem, nic skomplikowanego, a fucha już jest. Taka dość popularna w krajach rozwijających się. Fucha parkingowego. Proszę bardzo, zobaczcie jaki górzysty teren. A, pięknie. Powiem wam, że ja się tutaj nachodzę. Tutaj dziewczyny sprzedają jakieś dobroci i witaminy. Buenos dias. Powiem wam tak. Ludzie, którzy zbierają butelki albo ogólnie no, żyją ze zbierania śmieci. Nie śmieci, tylko odzyskiwania surowców wtórnych. No to powiem wam, że są super przyjaźni. Uwaga, szybka akcja. Tutaj koleżka już nie zdał. Zwróćcie uwagę, jakie są ulice. De Panama. Ogólnie ulice tutaj w stolicy bardzo często nazywają się od różnych krajów, ale na to możecie zwrócić uwagę gdzieś tam, tak obserwując pobocznie. I co? I samochód można kupić. Zobaczcie, co oni mają z tymi felgami, ale mają taką fazę na felgi. Powiem wam, że no to są kołpaki. Tutaj już nie, ale naprawdę mają taką fazę na felgi, na takie jakieś, wiecie, niestandardowe felgi, że ja w szoku jestem. Walne zgromadzenie Andrzei. Zabawa. Kto się ruszy, ten jest klockiem. Raz, dwa, trzy. Nikt się nie ruszył. Dobra, to teraz zagramy w... Andrzej numer 674, ruszyłeś się, jesteś klockiem. Ja tu mam swoich, wiecie, swoich znajomych, swoich przyjaciół. Zwróćcie uwagę, możecie sobie wygooglować ten hotel i zobaczyć, gdzie teraz chodzimy. Zwróćcie uwagę, jak jest czysto, jakie centrum jest już na samym początku zadbane. Proszę bardzo, sklep z obuwiem, przeróżne modele.
Nie wiem, to są używane. To są używki. Wyczyszczone używki od 100 zł. Niektóre używki, niektóre nie używki. Idziemy dalej. Nie wiem, jak tutaj ogólnie przechodzi się na czerwonym, ale zobaczmy sobie na plakaty. Pierwszy plakat. To nie jest zbrodnia z namiętności, to przemoc patriarchalna. To nic innego jak nawoływanie do tego, aby zwrócić większą uwagę na przemoc w stosunku kobiet. I że ta przemoc nie zawsze ona jest emocjonalna. Znormalizujmy krew menstruacyjną, a nie krew przemocy. To w sumie jakiś grubszy przekaz. Celebramos la vida. To jest ogólnie świętujemy życie honduraskich kobiet. No i tutaj na dole, nie zapominając, że narzucają nam role płciowe. Ale ostra walka ogólnie o równość płciową tutaj w Hondurasie. Też odnośnie celebrowania święta, nie zapominamy, że Honduras jest rasistowski. O kurde, grubo tutaj. Trzeba zaznaczyć, że tutaj w Hondurasie naprawdę jest niesamowita walka, próba wyrwania się ze szponów patriarchalnego systemu przez kobiety. A takie plakaty, powiem wam, że więcej mówią niż 1000 słów, bo nie trzeba nikogo zaczepiać na ulicy, żeby dopytać o tak delikatne tematy, bo mało ludzi na takie tematy chce w ogóle rozmawiać. Ziomek podbija do mnie, mówi, czy po... Dawaj, mordo. Czy po hiszpańsku mówię? Mówię, że nie. On mówi, że tutaj kręcić nie można. Ja mówię, co nie można kręcić? I jest taki kult machismo. Ogólnie ten kult machismo to nic innego jak kult macho, czyli mężczyzna ma siłę. I dlaczego jeszcze tutaj taki argument? Very good, very good. Dlaczego jeszcze bardzo ważnym argumentem przemawiającym za tymi wszystkimi plakatami? Jejku, jak głośno. Kochani, co można, to można. Trzeba zwrócić również uwagę, że w Hondurasie mniej więcej w 2022 roku zanotowano aż 300 aktów, w których kobiety odeszły na drugą stronę. I co najważniejsze, 95% z tych wszystkich aktów, które miały miejsce, po prostu, wiecie, no rozpłynęły się. Mężczyzn, nie ma regulacji chroniących kobiety. Jest ten patriarchat, który bardzo mocno tego mężczyznę wspiera. Ten mężczyzna jest trzonem, sercem rodziny, a kobieta wciąż jest niestety tłamszona. Brzydkie to słowo, ale tak to jest w krajach rozwijających się. W Polsce zresztą kobiety też musiały bardzo długo walczyć o swoje. Agencja. Tutaj można kupić viajero. Hola amigo. Można kupić bilet. Ja w dzisiejszym świecie zastanawiam się, kto kupuje, moi drodzy, bilety w agencjach turystycznych. No to jest, wiecie, oni muszą zrobić swój narzut. I siłą rzeczy ten bilet kosztuje znacząco więcej. Więc ja tego kompletnie nie rozumiem. Liberia San Pablo. O, zobaczcie, tutaj są jakieś takie dewocjonalia. Ty, zobaczcie, jest środa, ja kręcę tego vloga w środę. I słuchajcie, zobaczcie, jak jest pusto w centrum, jest po godzinie 12. Drodzy widzowie, miałem zrobić jeden długi odcinek, ale widzę, że tutaj jest naprawdę tyle tematów w stolicy, że lepiej chyba nie robić godzinnego odcinka jednego, a lepiej podzielić go na 2 odcinki po 30 minut, które zostaną wyemitowane dziś, tak jak oglądacie ten odcinek. No i, sorry, Paweł leci, maturzysta. No i odcinek kolejny będzie kolejnego dnia, czyli jutro. Jeżeli oglądacie to w przyszłości, no to pewnie macie już te odcinki po prostu na kanale, więc wystarczy jeden po drugim z playlisty je obejrzeć. Więc szanowni państwo, łapeczka, komentarz, rzecz jasna i podanie odcinka dalej, czyli nic innego jak poczta sandałowa. Jeżeli kogoś stać, no to oczywiście zajrzyjcie na Patronite'a, żeby kierownicze sandały wesprzeć. Jeżeli nie, też się nic nie dzieje, jesteście na pokładzie i się nie martwcie. O Jezu, coś mi przytkało. Szanowni państwo, kończymy odcinek, dziękuję za uwagę.
Wysyłam dużo dobrej energii i co? I dbajcie o siebie. Dbajcie o siebie, jedzcie mniej cukru, żeby żyć dłużej. Pozdrawiam serdecznie z Hondurasu. Kierownik się kłania.